Dziś kolejny dzień zwiedzania Świnoujścia. Dzisiaj słoneczka nie ma, plażę sobie odpuściliśmy. Jesteśmy w porcie jachtowym. W porcie jachtowym, później mamy plany jakiś latarnię morską pozwiedzać i co jeszcze? No nie wiem. Jakieś forty czy coś, nie wiem. Tak. Zobaczymy. Zostańcie z nami, to zobaczycie dalszy ciąg. A tu staje dźwig do wyciągania. Nie wiem, czy by jeszcze tyle nie Łódek? wyciągnęli łódki tym. Na pewno by wyciągnęli. I tutaj można sobie wjechać do wody, albo na tym dźwigu wyciągnąć łódź. Działa? Zablokowane na pewno. No i mamy Fort Anioła. Idziemy zajrzeć do środka, jak to wygląda. Tą stęchlizę? Jaką stęchlizę? Co to jest? Mów no co to jest, a nie mów mi tu o stęchlizie. Fort Anioła to jest. No i co tu było? Ziemia, gdzieś tam blisko ciągnie się tam. Ziemia będą. No i ta. Nie. Podobno tak, ale Tomek mówi, że zasypali, że to podobno było. I tu na górę będziemy wchodzić? Tak? Wejście. Nie, chyba może zobaczymy. Idziemy do środka zajrzeć. Dzień dobry. Powiedziałem dzień dobry. Aha, pan Polak jest. Ja mówię dzień dobry i tak zawsze oczekuję, że ktoś chociaż odpowie. Że Po niemiecku? Nie, wie pan, my Niemców nie lubimy. Dobrze. Ale oni tu zostawiają olbrzymie pieniądze, więc okej. Natomiast tu przyjeżdża cały świat i ciężko wiedzieć, kto wszedł. Ciężko poznać po twarzy, kto skąd jest, nie? Ile kosztuje? 26 albo 16. Ale tak. Bursztyny. Idziemy zwiedzać Fort Anioła. No, tu jakiś sowiecki soldat. Karabiny. O, a to są tak zwane dyby. No dobrze, idziemy na górę zwiedzać. Teraz po schodach na górę? Tak. I po kolei. Pierwsze piętro, drugie taras widokowy też do Pana dyspozycji. Okej. I historia na pierwszym piętrze w sali po lewej stronie na tablicy. Dziękuję, idziemy. Idź. Stare mundury niemieckie. Panzerfaust. Cała historia Fortu Anioła. Jest Fort Anioła. Następny fort numer 4. Fort Gerharda. I fort numer 1. To wszystko na rzece Świnie po polsku.
No, historii nie będę wam czytał, bo to za dużo. Idziemy dalej oglądać. A tu mamy japoński superpancernik, jeden z dwóch najpotężniejszych okrętów japońskich z II wojny światowej. Idziemy na kolejne pięterko. No ładne te schódki. No i co tu mamy? Stare zegary, kompasy, busole, przyrządy nawigacyjne jakieś. No kurde, jak byłem w wojsku, to jeszcze takie telefony były. Oczywiście byłem w łączności. I chłopaki linię ciągnęli na takie telefony. No i stary mundur. No ale to niemiecki chyba jest mundur. Sirenen. Das sind doch alte Sirenen. Blau gab es damals. No i plany wejścia i wyjścia. Okej, idziemy dalej. A tu mamy hełmy. Polski z orzełkiem. Rosyjski kapelusz. Niemiecki. I francuski. No a tu znowu sprzęt do łączności. Stare maszyny, żelazka. A tu mamy czapki marynarzy. Rosyjska, amerykańska i francuska. Tu mamy hełm jaserów, kopia oczywiście. No tak wygląda. Mamy okienko. Można widzieć, się strzelało. No tu jakaś komnata zabytkowa. Z starymi meblami. No ale my idziemy na górę. Na taras widokowy. No i weszliśmy na sam czubek baszty, ale tu jest tak ładnie, trawka jest. Nalot na Świnoujście 12 marca 1945 roku na prośbę Rosjan o godzinie 12:06 671 strategicznych bombowców amerykańskich B-24 i B-17 w asyście 200 myśliwców rozpoczęło bombardowanie Świnoujścia. Na terenie miasta spadło ponad 3000 bomb burzących i zapalających. Świnoujście w wielu rejonach zostało doszczętnie zniszczone. Ze względów humanitarnych wykorzystywanie bomb rzuconych na park zdrojowy, który znajduje się wokół fortu, niestety przyniosło to
skutek zupełnie odwrotny. Do parku ewakuowane zostało cywile z całego Świnoujścia. W bombardowaniu zginęło od kilku do nawet 23 000 osób. Fort Anioła nie ucierpiał. No. No i tu można wyjrzeć sobie. No, tu raczej nic nie widać. Idziemy spojrzeć na kanał. Dalej wstęp zbroniony. Tam. I co tu mamy? Widok na Świnę i na Odrę praktycznie. I stąd się bronili przed najazdami. No okej. Fort Anioła zaliczony. Idziemy dalej zwiedzać. No te schodki takie nie za ciekawe są, ale o gorszych chodziłem. O Jezu, tak na lat jak się wchodziło, to nie było tak wysoko, a teraz jest co schodzić. Do widzenia. Do widzenia panu. Podobał się Pani Fort Anioła? Piękny. Pięknie. A co najlepiej się Pani podobało? A w środku? Byłeś tam w środku? No oczywiście, wszystko podwiedzałem. Tam na A samym wchodziłeś te śmierdzące te tunele, czy nie? A tu są tunele, przejścia do następnych fortów. No ale niestety są zamknięte. Ale wyjdziemy zaraz z drugiej strony zobaczyć, gdzie one wychodzą. I tam tu jest cały korytarz tuneli podziemnych. No i tak wygląda cały forcik z drugiej strony. A tu można sobie wykupić taką przejażdżkę, zwiedzanie miasta z Fortu Anioła. No i takie elektryczne Fordy jeżdżą. Albo można sobie czerwonego wybrać. Zależy kto jaki kolor lubi. Idziemy dalej. Gdzie teraz Panie Przewodniku idziemy? Teraz idziemy Do drugiego fortu. Ale to nie, to byśmy musieli przejechać na drugą stronę, Pan nas podwiezie tam i wsiądziemy w autobus i pojedziemy autobusem do Fortu Gerharda i na latarnię. Aha. A tutaj mówi, że jakieś te wyjście z tuneli pokażą. A, Idziemy do Fortu Anioła, dalszy ciąg Fortu Anioła. No tam jest dalszy ciąg Forta Anioła. jasny pierun upał się zrobił. A ja chciałem kurtkę wejść. Widzisz, tu masz rysunek, Jesteś już tyle tu masz rysunek i tunele, gdzie prowadzą, widzisz? Gdzie tunele idą? Te po bokach. I Już byłeś na razie, ty w środku. sfotografuj te informacje. Te, to się w ogóle Fort nie Zachodni. ja jestem, ja I tu jest wyjście z tych tuneli. Nie wiesz gdzie jesteś? Idziemy. A gdzie Mapę. mieszkamy? A mieszkamy Gdzie my jesteśmy na samym czubku. Wiem, A tu tu idziemy- jesteśmy. No, Ale tu, idziemy na wyżej, Fort- jesteśmy jeszcze wyżej. Tu, Wyżej Nie, no tu jesteśmy. jest Fort Anioła. no to jesteśmy już tu w tym miejscu, tu. I to jest fort jaki? A tu pojedziesz, Anioła, a tu cały na tą czas stronę Fort widzisz Anioła. Fort Gerharda, tu jest No fotek. rozumiem. No przy to pójdziemy latarni tam zaraz. później. Dobra. A tutaj dużo kamperków stoi. O! Czech. Polaczek. O, znowu Czech. Do Kopenhagi, z Kopenhagi pociągiem przez No ile Czechów. normalne. To Czesi. No Czesi. Dużo Czechów jest. Więcej Czechów jak Niemców. Widzieliście, no jak jechać Ulica Jachtowa. I na tym wzgórku wszystko idzie tunel podziemny. Do tego drugiego fortu idziemy zobaczyć. A tu jest betonowe stanowisko obserwacyjne zwane tak zwane ślimaki sprzed I wojny światowej. I tu obserwowali przez te okienka
Tu fajne miejsce dla kamperów. No i przyczepka jakaś się trafi. Idziemy dalej. Twierdza historyczna i tu będą bunkry. Zaraz idziemy zobaczyć. A tu też jest wieżyczka obserwacyjna, gdzie to się wchodziło. Jest wejście? Jest wejście. Jest O, wejście. I stał żołnierz i przez ten patrzył i ten. i strzelał. Pilnował tutaj. A, pilnował. Przez ranek. I tu idziemy zobaczyć do tego fortu. To jest na samym końcu i tu są przejścia do tamtego fortu Anioła. Idziemy zobaczyć. Są informacje o obiekcie całym. 1856 rok. Wzniesiono te forty. Fort zachodni. Idziemy. Wypłacić. A to są bomby pod samolotami zrzutowe. No, idziemy dalej. Nie wiem, czy my wszyscy będziemy... Bilecik zakupiony, ale drogie to wejście. 25 zł dla starszej osoby. Tu jakieś stare działa przeciwlotnicze. O, to rosyjska armata przeciwlotnicza. A to jest oryginalny wagonik wąskotorowy do transportu min. Tu następna mina. To niemiecka mina. O, można przeczytać. Jakieś działko. Rosyjski okrętowy karabin maszynowy kaliber 12,7, wzór 38-34. No i tu jakaś potężna lufa. Trochę pospawana już. Dziury miała. Zaraz przeczytamy, co to jest. Rosyjska torpeda paragazowa z 53 roku. Ale, a gdzie się celuje? Teraz ciebie celuję. Uważaj, uważaj. Ale musisz lufę opuścić do dołu. To lufę to tamten opuść, na ten drugi. A tu może też jest coś. O, widzisz? Niżej jeszcze, ja ręce do góry podnoszę. Niżej się nie da. O, widzę cię. A goń! No i wchodzimy do muzeum. Zobaczymy, co tu jest. Wszystko rosyjskie. Rosyjski karabin rosyjski, rosyjska rusznica, rosyjska automatyczna rusznica. Same radzieckie. Rosyjskie karabiny. A to polski żołnierzyk. Podług tych niemieckich mundurów to taka środka trochę. Kopia munduru szeregowca I Armii Wojska Polskiego
1945 rok. Radziecka rakieta klasy powietrze-powietrze RS-2U. Kolejne pomieszczenie. Bomby. Znowu pływak antenowy do niemieckiej miny morskiej typu EMC. To chyba to jest. Nie, to było. A to mało znany wariant niemieckiej morskiej miny magnetycznej z kadłubem wykonanym z laminatu, wyprodukowanym pod koniec wojny w świnoujskiej fabryce min i torped. To same rosyjskie generały. No dobra, idziemy dalej. Jeszcze mamy jakąś potężną niemiecka torpeda G7. A tu oryginalne, zachowane karabiny. Bo to jest już takie odnowione chyba trochę. Mundur i plecak. Płaszcz polowy i plecak żołnierza niemieckiej artylerii nadbrzeżnej. Podczas II wojny światowej w wojsku służyły też dziewczęta. Tu jest kopia munduru Königsmain. Następny mundur to jest kopia munduru polowego podoficera artylerii nabrzeżnej Kriegsmarine. I ten czarny to jest kopia munduru polowego szeregowca kompanii szeregowej Kriegsmarine z okresu walk na Westerplatte. I teraz ten brązowy, ten zielony raczej, to jest numerek 4, to jest oryginalny kombinezon gumowany. Który to? O, to ten. Ten. Przez służby chemiczne używany. Poprzestawiali. Ten biały to jest kopia munduru polowego szeregowego Kriegsmarine z okresu walk o Pomorze 1945 i ta 7 to jest kopia munduru polowego podoficera artylerii przeciwlotniczej z Luftwaffe 43-45 rok. I tu ich broń. Teraz schodzimy na wzgórza, a tu są wyjścia właśnie z tych korytarzy podziemnych. Można zajrzeć. Nie. A tu siedzi sowiecki radiotelegrafista w pokoiku.
i nadaje. Pipipa, pipipa. To jest wartownia. Żołnierze oczywiście musi coś jeść też. Kuchnie polowe. Tu jaka armata olbrzymia. No, wchodzimy do następnego. To jest oryginalna z okrętu podwodnego toaleta. No jak tu chłodno, elegancko. Mina kontaktowa duża, WC, ole byk. Tu jakieś środki pamiątkowe sowieckich żołnierzy. Stary siekiery wydobyty z fosy wodnej okalającej fort. Przekrój pionowy i poziomy komory amunicyjnej. Tak wygląda. Ale tu lochy są. Ale miły chłodek tutaj jest. Nic nie ma. Idziemy dalej. Musiałem przełączyć na nagrywanie w ciemności, bo tu jest dosyć ciemno w tych lochach. Co chwila się zapala światełko, ale tu ciemności są. Tu jakieś schódki, wyjście, nie wiem dokąd prowadzą, ale idziemy. No i wyszliśmy. Twierdza Świnoujście. No, tam widać latarnię morską. Może tam jeszcze dzisiaj dotrzemy. Nie wiem, zobaczymy. Tu jeszcze jakieś wyjście dalej, idziemy zobaczyć co tu jest. Tu już chyba nie ma nic. Chociaż jakieś ścieżki są. No, nie wiem co tu jest. Co to jest? Co to jest? No jakiś... No na pewno sowiecki żołnierz. No dobrze, idziemy dalej. A tam jeszcze miałem zajrzeć, bo tu też jest przejście. Którędyś tutaj tu chodzili. Widać, że tu chodzili. No chyba muszę z tamtej strony wyjść. No idziemy znowu do jakiegoś... Nie wiem co tu jest, ale idziemy.
A to było jakieś stanowisko takie armaty 1944 rok. I na pewno to tutaj stało. Takie drzwi stalowe, klapa zamykająca. Tu fosa wkoło tego. O, to było nie do przejścia. Ok, wychodzimy stąd. Oj, ale tu jest. No i teraz którędy zejść, nie wiem. Tu nie można. Tu nie można. Tam jest ścieżka. Idziemy tutaj. No i tu znowu bateria stała taka. I tylko śruby pozostały po tej armacie. No a tu jeszcze mamy jakieś działko przeciwlotnicze. Piszę, żeby nie wchodzić na lufę, bo może być śliska. A tu mamy jakąś antenę radarową. Tam dalej jest zamknięte. Będziemy zobaczyć tutaj. A tu jest tunel wagonikowy z XIX wieku do transportu amunicji z komory przesyłowej do stanowiska działa. Czyli tutaj. Tędy wywozili takie pociski. Tam się nie da wejść, ale tam nie musimy wchodzić. No i tu stało oczywiście działo. Teraz wam pokażemy, jakie działo stało. O, takie ogromne. Tu był kaliber 210 mm na łożu z przednim zaczepem. Co prawda nie wiem, co to znaczy, w artylerii nie byłem, no ale tak to wyglądało. Dobra, idziemy jeszcze tam, wyjdziemy na górę. To musimy chyba wejść. No idziemy jeszcze tutaj zajrzeć. Takie pociski tu były. No i wychodzimy. To znowu jakieś stanowisko armaty. No taka armata została. Myślałem, że to już koniec. A to widzę, że jeszcze tam jest jakiś budynek. No muszę jeszcze tam iść. Idziemy. Kierunek zwiedzania tam. Też tam znowu są jakieś bunkry, budowle. Zajrzymy przez okienko, co tu jest. Tu też jakaś łączność. Krótkofalówki. Czyli takie dzisiejsze smartfony. Idziemy dalej. Jezu, ile tego i tu jest. Ja myślałem, że to już koniec. A tu jeszcze rosyjska armata. Idę to, jestem ciekawy, co to było. Idę zobaczyć jeszcze ten budynek. Ciekawe, co to było. Historyczne zdjęcia. Tak było, a tak dziś wygląda
tędy maszerowali. Dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie było zrobione to zdjęcie. Tu następne stanowisko obserwacyjne. No i wchodzimy tutaj, nie wiem gdzie tu się wchodzi, ani co to było, co to za budynek, ale myślę, że zaraz się wszystkiego dowiemy, co to jest. Tylko szukam wejścia, a tu jest. O, teraz ściankę spinaczkową zrobili. No ładnie. Jakieś artystyczne rzeźby. No tu sobie porobili wystawy obrazów. Wyspiarz i tu jest pejzaż. Można sobie zeskanować kod i się dowiedzieć wszystkiego. I takie stalowe drzwi. Jak to jest mówi przy ścianie? To idź przy ścianie, a starszy dorośli tam. Tu mamy widok na fort z góry. No ale zobaczcie, jaka tutaj fosa jest cała w koło. Wszystko jest otoczone wodą. Także tutaj nikt się nie mógł dostać. No i tu mamy jakieś malarstwo. No i to całe centrum łączności. No i widok z góry na cały fort. I na fosę otaczającą. Teraz muszę zdjęcie zrobić. No, obsługa działa, jest smarowanie. Cały czas po każdym kliencie przysmarowane, żeby już lekko chodziło. A? Żeby nie strzelało. A to jeszcze kule pan też wyjmuje, pociski. To był żarcik tylko. Dobra. Chodź. Idziemy dalej. Czy jeszcze tu czytasz? No, pisze, żeby na działo nie wchodzić, bo można spaść. A jak się fałsik podoba pani? Bardzo ładnie. A pani przy piwie siedzi, a ja latam po tych... Każdy robi to, co lubi. No pięknie. No se siedzą, piwko piją, a ja biegam, żeby wam pokazać to wszystkie zakamarki. A to jest, proszę państwa, segment dziobowy z wraku niemieckiego promu artylerskiego typu MAL, wydobyty w 2011 roku podczas oczyszczania kanału portowego w Świnoujściu. Cała jednostka składała się z 9 segmentów, łączących ze sobą przy pomocy specjalnych śrub pinów. Czyli to jest całkiem niedawno odzyskany zabytek. I tu są jeszcze wydobyte różne rzeczy takie. Hełmy, nie hełmy. Stare łuski. A tak to wygląda z drugiej strony. Rozerwały i tu jeszcze nawet jakiś karabin przeciwlotniczy. Chyba, nie wiem, nie znam się za bardzo na tym. A tu jest restauracja Prochownia. Godna polecenia. Prawdopodobnie bardzo dobre obiady są. I dosyć niedrogie. Idziemy zajrzeć. No, bardzo ładnie to wygląda. Kwiatki, stoliki. Ale tu ładnie. O, Włodek. No ładnie. Ładnie tutaj. Podoba się pani? A co pani dzisiaj serwuje na obiad? Jeszcze co
A wcześniej na obiad? No to tylko chyba później przyjdziemy tutaj na obiad. Wiesz? Na takich radiostacjach No pracowałeś? skąd, kobieto? Przecież to muzeum jest. Ja na takiej. Ja na dalekopisach byłem. Proszę nie dotykać sprzętu, bo to jest bardzo skomplikowany sprzęt. No dobra. Idziemy dalej. Proszę wycieczki, gdzie teraz idziemy? Idziemy do portu. Do portu jeszcze? Do portu, zobaczyć dźwigi. Co idziemy zobaczyć? Pod latarnię Dźwigi portowe. Pod którą latarnię? Na latarnię jeszcze druga wejść? jest, nie, tu jest druga latarnia. Nie, na to się nie chodzi. Na tą białą? Na białą. No to my byliśmy wczoraj. Nie, to byliśmy przecież przy tym. No pewnie. Byłeś przy tym, Stawa Młyny byłeś, a nie tam. W bunkrach mają zakłady wynajęte. No nic się tutaj nie może zmarnować. Co tam można kupić za oryginały 900 koni. na rynku w Świnoujściu? Na rynku wszystko oryginał może. Wszystko. Armaniego, Adidasa, Nike'a. Ale wszystko Sin. Wszystko. Made in China. Made in China to oryginał, no to nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. No, to nie tylko w Malezji, na Filipinach, Wietnamie robią. W Chinach też to robią. Oryginalne spodnie, Ceny dobre kurtki, mają? bardzo dobre ceny. 3 Ceny razy świetne. mniejsze niż oryginał. 5 razy mniejsze niż byś To co, poszedł. idziemy na rynek na zakupy? No możecie iść, jak chcesz, to możemy dzisiaj. Chcesz podjechać? Dzisiaj nie. Jutro. Możemy podjechać, jak wam pasuje. Wy macie, przecież Michał wie gdzie, idzie na... Aha, tylko jak tu chcesz bluzę, to ja muszę być to. No tak, ale tam mi kamerę połamią. Nikt ci nic nie połamie. Ale to wiesz, to raczej nie, no bo nikt by nie chciał, wiesz, mieć Ci albo... co te oryginały sprzedają, nie? No, ci co, żeby...